Gdy mówimy Uzbekistan, myślimy o Samarkandzie, Bucharze, Chiwie, unikalnych, pięknych miastach jakby żywcem wyjętych z baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, o bazarach, meczetach, medresach i wielu pozostałościach głównie z okresu panowania Timura Chromego, znanego bardziej jako Tamerlan, który w XIV wieku zbudował potężne imperium ze stolicą w Samarkandzie, ciągnące się od Morza Czarnego aż po Delhi w obecnych Indiach. Lecz co wiemy o tym kraju leżącym gdzieś w środkowej Azji i o jego mieszkańcach? Chyba niewiele. A historia tych ziem jest bardzo burzliwa. Naznaczona koczowniczymi najazdami, brutalnymi wojnami, powstawaniem i upadkiem imperiów. Dzieje Uzbekistanu i narodu uzbeckiego można porównać do wielowarstwowego tortu. W ciągu wieków przewalali się tutaj Sogdyjczycy, Partowie, Hunowie, Persowie, Mongołowie, Grecy, Turkuci, Chińczycy, Arabowie, Turcy, Karachinidzi i dziesiątki innych koczowniczych plemion, których nazwy można by długo wymieniać. Każda z tych nacji pozostawiła po sobie ślady, a z tego tygla różnorakich kultur i DNA tworzył się obecny naród uzbecki. A wszystko to scalał tak zwany jedwabny szlak. Sieć dróg handlowych, które przez ponad 1500 lat łączyły cywilizację wschodu i zachodu, Chin z Europą, Persją i Indiami, a główna jego trasa przebiegała przez tereny obecnego Uzbekistanu. Historia tego kraju jest więc nierozerwalnie związana z historią jedwabnego szlaku. Szlaku, którym wędrowały nie tylko jedwab, przyprawy, ceramika, wino, bursztyn, kamienie szlachetne, ale cały pakiet kluczowych technologii: papier, druk, proch strzelniczy, kompas, wraz z zaawansowaną matematyką, astronomią, medycyną, które przechodząc przez ośrodki Azji Środkowej, w tym przyszłe miasta Uzbekistanu, stopniowo zmieniały oblicze cywilizacji od Chin po Europę. No to ruszajmy w podróż, poznawać te miejsca i ich historię. Po 7 godzinach lotu docieramy do Taszkentu. Jest pierwsza w nocy. Wymieniamy walutę po bardzo dobrym kursie, co nas niezmiernie dziwi, bowiem na lotniskach zazwyczaj jest dość słabo. Instalujemy aplikację Yandex.Go. To taki tutejszy odpowiednik Ubera i jedziemy do hotelu znajdującego się w pobliżu dworca kolejowego Taszkent Południe. Następnego dnia dystans hotel-dworzec pokonujemy na piechotę. To niecały kilometr. O 13:15 pociąg zabiera nas do Samarkandy, a zwiedzanie Taszkentu mamy przewidziane na końcu naszego pobytu w Uzbekistanie. Lokujemy się w przedziale i o 17:00 z minutami jesteśmy w Samarkandzie. Łapiemy Yandexa i jedziemy do hotelu. Z taksówek korzystamy bez skrupułów, bo są co najmniej 3-krotnie tańsze niż w Polsce. Mały pokoik, nieco ciasny, ale spędzimy tu tylko 3 noce. A dziś wieczorem wybieramy się jeszcze do najbardziej ikonicznego miejsca w Samarkandzie – średniowieczny plac Registan, gdzie o 20:30 odbędzie się show typu światło-dźwięk przedstawiający historię Samarkandy, na który przychodzą tabuny ludzi. Tak kończymy nasz pierwszy dzień w Uzbekistanie. A prawdziwa przygoda zacznie się jutro. W następnym odcinku zobaczycie Szahrisabz, miejsce, gdzie urodził się Timur Chromy, zwany Tamerlanem, bohater narodowy Uzbekistanu, założyciel imperium i dynastii Timurydów panującej na tym terenie od XIV do XVI wieku. Tyran, który z głów pokonanych wrogów budował wieże. Poznacie jego historię, strategiczny geniusz i okrucieństwo.